Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No nie mogłem sobie odmówić takiej przyjemności i postanowiłem zrobić wam, moi mili widzowie, na nowy rok pewnego rodzaju bezrowerową niespodziankę. Co prawda w ostatnich dniach sypnęło śniegiem w całym kraju, no dobra, w prawie całym kraju i sam widok takiego konkretnego śnieżku na przełomie grudnia i stycznia nie jest już takim zaskoczeniem, niespodzianką, ale mam nadzieję, że druga część, drugi składnik tejże niespodzianki, czyli wycieczka bez roweru, będzie wystarczająco niespodziewanym elementem tej dzisiejszej zabawy. Oczywiście wszystkich nowych widzów, którzy właśnie trafili na ten kanał, jak najbardziej zachęcam do przejrzenia, obejrzenia rowerowych filmów z rozmaitych rejonów i regionów. Wierzę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale to oczywiście za chwileczkę po tym materiale. A wszystkich stałych widzów pragnę uspokoić, że wraz z nowym rokiem nie planuję drastycznych zmian na kanale. Jeżeli ta wycieczka przypadnie wam bardzo do gustu, to oczywiście obiecuję więcej urozmaiceń, ale to zależy przede wszystkim od was. No ale gdzie my właściwie jesteśmy? Zaczęliśmy nasz dzisiejszy spacer pod najbardziej znaną skocznią narciarską w Polsce. Tak, to była Tatrzańska Krokiew. A ja zapraszam was, korzystając z wyśmienitej pogody, na nie za długi zimowy spacer przez Dolinę Strążyską na Sarnią Skałę. To właśnie z rejonu skoczni mamy najbardziej dogodne dojście ścieżką pod reglami do kilku najbliższych dolinek reglowych. I stąd oraz dotąd, bo zrobimy dzisiaj taką spacerową pętelkę, będzie wiodła nasza około 3-4 godzinna trasa, to zależy od indywidualnego tempa. Czarnym szlakiem dotrzemy do wylotu Doliny Strążyskiej. Tą dolinką udamy się w górę, wdrapiemy się na Sarnią Skałę i zejdziemy Doliną Białego w rejon punktu wyjścia. Droga pod reglami nie jest zwykłą leśną alejką. To historyczna trasa, która już w XVIII wieku łączyła podzakopiańskie ośrodki kopalniano-hutnicze w Kuźnicach i w Dolinie Kościeliskiej. Wożono tędy rudy, węgiel drzewny, półfabrykaty, dlatego przez długi czas zwano ją drogą żelazną. Nie od jakichś konkretnych kolejowych konotacji, ale właśnie ze względu na kopalniano-hutnicze relacje. Była starannie utrzymywana przez dwór i stanowiła ważną arterię wzdłuż tej części rowu podtatrzańskiego. Dziś to przede wszystkim wygodny, niemal poziomy jak na warunki tatrzańskie oczywiście, trakt spacerowy poprowadzony na wysokości mniej więcej około 900 metrów nad poziomem morza, który łagodnie wiąże wyloty reglowych dolinek pod Giewontem. Reglami nazywany jest pas niższych grzbietów i szczycików, które przylegają od północy do głównego masywu Tatr. Zbudowane są ze skał osadowych, pocięte siecią wąskich dolin o stromych zboczach i nierównych progowych dnach, gdzie pojawiają się potoki i wodospady. W twardszych wapieniach i dolomitach powstały charakterystyczne zwężenia, tak zwane bramki. Stąd na przykład też jedna z nazw tych dolinek, za bramką. Cały ten obszar, niemal w całości porastają lasy, wyraźnie podzielone na 2 piętra. Regiel dolny z bukami i jodłami oraz regiel górny, gdzie dominuje świerk. To teren o dużej wartości przyrodniczej, na tyle oczywistej, że już przed wojną postulowano objęcie regli ścisłą ochroną. Idąc tędy zimą, a potem wspinając się na Sarnią Skałę, łatwo zrozumieć, łatwo zobaczyć, dlaczego krajobraz jest surowy, uporządkowany i przez to bardzo czytelny w swojej formie. No dobrze, ale skręćmy już w góry. Po zakupieniu w kasie lub online biletu wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego u wylotu Doliny Strążyskiej, jest to jedno z tych miejsc, gdzie dolinka reglowa ma wręcz modelowy charakter. Dolina wcina się głęboko w północne zbocza Giewontu, a jej wylot leży na wysokości niespełna około 900 metrów nad poziomem morza.
Jeszcze w XIX wieku prowadziła tędy droga do terenów gospodarczych. Dziś to jedno z najbardziej turystycznych, najbardziej obleganych miejsc w całych Tatrach. Droga jest bardzo łagodna. Można z jej początkowego przebiegu wyczytać jeszcze dawne gospodarcze przeznaczenie. Jest to też bardzo dobre miejsce do zapoznania się z raczkami zimą, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z tego typu ekwipunkiem. Nawet tutaj warunki potrafią zrobić się zdecydowanie nieprzyjazne. To, co widzicie teraz, to sytuacja idealna. Świeże 20 cm śniegu, opadu, zostało właśnie udeptane przez tłum spacerowiczów w przeciągu kilku godzin. Więc niemal każdy, prawie każdy but turystyczny będzie się tutaj dobrze teraz trzymał, ale po kilku, powiedzmy, dniach nieustannego ataku, między innymi amatorów tak zwanych jabłuszek i innych tyłkoślizgów, nawet ten zmrożony, skrzypiący śnieg zacznie przypominać w niektórych miejscach biały, powiedzmy, lakier. A jeżeli do tego dojdzie balansowanie temperatury na granicy zera, to ten biały lakier będzie dodatkowo elegancko wypolerowany, a wtedy bardzo szybko nasz relaks może zamienić się w bardzo konkretne ćwiczenie równowagi. I raczki zdecydowanie nie są fanaberią. Dolina Strążyska powierzchniowo nie jest zbyt rozległa, to zaledwie kilka kilometrów kwadratowych, ale ma w sobie coś z tatrzańskiego, jakby to powiedzieć, takiego koncentratu. Jest potoczek, są małe zwężenia skalne, w górnej części widok domykać będzie Giewont. Zasadniczo można powiedzieć, że jest tutaj esencjonalnie. No i teraz tak, z czasami przejścia to jest tego typu problem, że są one mocno uśrednione i obliczone na porę letnią. Inne będzie tempo spacerowe, a inne będzie tempo ślizgane. Jeżeli zerkniecie na mój ślad na komód i zamierzacie się nim sugerować o różnych porach roku, to musicie zawsze wziąć poprawkę, co najmniej na dwie rzeczy. W terenie niezbyt nastromionym czasy są dość marszowe, około 40 minut od wylotu doliny w górę. Natomiast na wyraźniejszych podejściach, takich jak na przykład to pod Czerwoną Przełęcz, będzie to moje tempo, nazwijmy to umownie, bez zmęczenia, bez zbytniego spocenia. W rezultacie daje mi to średnią z całej wycieczki nieco poniżej 4 km na godzinę, bez zbytnio nadmiarowego, powiedzmy, wydatku energetycznego. I oczywiście każdy powinien dostosować to do swoich możliwości, planując rozsądnie, zwłaszcza, a jest to ekstra czas, odpoczynki, a idąc w grupie, dostosowywać tempo do najsłabszych. Tak więc, możemy się umówić, że po mniej więcej godzinie od zakupu bileciku dolina rozszerza się i wychodzimy na Polanę Strążyską. To szeroka, otwarta przestrzeń u stóp północnej ściany Giewontu robi wrażenie o każdej porze roku, pod warunkiem, że coś widać, że pogoda nam na to pozwala. Na Polanie od dziesięcioleci funkcjonuje bufet. Taka trochę kontynuacja dawnej zabudowy gospodarczej, można powiedzieć. To naturalny punkt odpoczynku i bardzo charakterystyczny przystanek na trasie w głąb Regli, a zarazem gwarancja obecności turystycznego tłumu. Ale tu już każdy sobie sam dopasuje dla siebie najbardziej dogodne miejsce odpoczynkowe. Z tego też powodu, albowiem całkiem spore grupy ciągną nad wodospad Siklawica, który znajduje się jakieś 300 metrów szlakiem żółtym w stronę Giewontu, z tego też powodu niemal niezwłocznie zostawiamy cały ten interes za sobą i kierujemy się od razu na podejście pod Czerwoną Przełęcz, gdzie jeszcze całkiem nie za dużo ludzi, przynajmniej teraz, wdrapuje się w stronę Sarniej Skały.
Ze ścieżki po jakichś 300-400 metrach zaczyna być widać, dzięki wiatrołomom, jak skonstruowana jest Dolina Strążyska, a tym samym jak wygląda owa modelowa konstrukcja dolinki reglowej. Charakter trasy zmienia się tutaj na podejściu dość wyraźnie. Na niecałym kilometrze musimy podejść ponad 240 metrów, tak więc na pewno znajdziemy w międzyczasie czas na podziwianie widoków. Czerwona przełęcz położona na wysokości 1301 metrów nad poziomem morza zawdzięcza swoją nazwę barwie skał, czerwonym łupkom, które są znacznie mniej odporne na wietrzenie niż okoliczne wapienie. To jedno z tych miejsc, gdzie geologia bardzo czytelnie wpływa na krajobraz, pod warunkiem, że miejsca tego nie odwiedzamy zimą. Dla nas to przede wszystkim miejsce odpoczynkowe i wyraźny punkt na trasie. Od tego miejsca na szczycik Sarniej Skały jest już tylko niecałe 300 metrów odległości i 70 parę metrów podejścia. Dlatego też, co bardziej zniechęceni lub zaskoczeni, na przykład pogarszającą się lub niekorzystną pogodą, mogą tutaj od tego miejsca odpuścić te końcowe metry. Pomimo tego, że znajdujemy się w pasie regli, to samo wyjście na Sarnią Skałę, na przykład przy porywistym wietrze i dużym mrozie, potrafi naprawdę dać w kość. Dzisiaj jednak pogoda jest iście wzorowa. Słońce, -2 stopnie Celsjusza i jest bezwiecznie, więc te ostatnie metry są już tylko przyjemnością. A na samej końcówce, pomimo tego, że ta kopułka szczytowa w skali tatrzańskiej jest absolutnie niewybitna, na samej końcówce widoki z każdym metrem robią się coraz ciekawsze. Planując wycieczkę na ten zacny punkt widokowy, warto jednak mieć w pamięci, że jest to jednak kawałek skały. I zwłaszcza zimą, na ostatnich kilku metrach skalnej chopki mogą wystąpić trudności. Oraz, że osoby mocno wrażliwe na przestrzeń jednak mogą nie czuć się na górze zbyt pewnie. Wysokość jest niewielka, ale dochodzi tutaj element zaskoczenia, albowiem cała dotychczasowa trasa była takim leśnym spacerem pod górę, ale jednak do miejsca przed końcową chopką tylko spacerem. Sarnia Skała ze swoją wysokością 1378 metrów nad poziomem morza na mapie Tatr prezentuje się mało okazale. Jednak osobliwością tej niewielkiej i łatwo dostępnej turniczki jest widok obejmujący detaliczny obraz północnej ściany Giewontu, drugoplanowej reszty, jeżeli tak można powiedzieć, Tatr, oraz jest to moim zdaniem jeden z lepszych, bo wysunięty na północ punktów widokowych na samo Podhale, Gorce i Babią Górę, a zwłaszcza w mroźne dni, kiedy przejrzystość powietrza jest lepsza, a także już na tej wysokości to widać, jak ta przejrzystość różni się od tej nizinnej, okupowanej przez cywilizację. Teraz naturalnym kierunkiem zwiedzania, naturalnym zejściem staje się szlak przez Dolinę Białego. Idziemy jeszcze trochę czarnym szlakiem, zwanym ścieżką nad reglami, który dalej prowadzi w stronę Polany Kalatówki, a my takimi dość urozmaiconymi w porównaniu z podejściem za kosami, szlakiem żółtym schodzimy do wężej, wciętej Doliny Białego. Nastromienie na zejściu kończy się przy zakręcie przy niewielkim Sarnim wodospadzie, ale to nie oznacza końca atrakcyjnej drogi. Kawałek dalej schodzimy w najbardziej malowniczą część dolinki,
wąską, nieco skalistą, gdzie ścieżka w harmonijnej scenerii przewija się mostkiem z jednego brzegu potoku na drugi. I tak Dolina Białego wyprowadza nas z powrotem w rejon drogi pod reglami, domykając całą pętlę. Ta spacerowa, reglowo-widokowa trasa, która mimo niewielkiej wysokości w skali Tatr potrafi dostarczyć dość sycącego górskiego doświadczenia, zwłaszcza dla początkujących. Stopniuje trudności i zwłaszcza zimą może być ciekawym doświadczeniem, pozwalającym moim zdaniem dość poczuć Tatry bez wchodzenia w wysokogórski teren. A jakie jest wasze zdanie? Jak się wam spodobała dzisiejsza bezrowerowa relacja? Jeżeli z chęcią zobaczylibyście coś jeszcze, ale tak nie za dużo nierowerowego, zostawcie proszę kciuczka w górę pod filmem. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i dotarliście do tego momentu, to może to oznaczać, że jesteście o krok od zasubskrybowania tego kanału, bo teraz jest idealny moment, żeby to zrobić, bo dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej wycieczki i teraz jest też idealny moment, żeby się z wami pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Dzięki za wspólnie spędzony czas dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.